Siemanko, dotarła do nas ostatnio nowa dostawa Wagtaila. Pokażę Wam dzisiaj, czym się różni model Highflyer od poprzedniego, ponieważ jest to w sumie dość bogato zupgrade'owana wersja. Na początek zostały wprowadzone nowe zakończenia. Są to zakończenia plastikowe. Nie jest to teraz jeden fragment aluminium, tak jak wcześniej, tylko ma na zakończeniach takie fajne plastiki. Dzięki nim zostaje mniej wody w rogach, ponieważ są tak fajnie zaostrzone, lekko wyprofilowane, więc to jest bardzo fajna sprawa, że wody tutaj przy rantach zostaje dużo mniej niż wcześniej. Dodatkowo te plastiki zabezpieczają też ramy i uszczelki przed ewentualnym uszkodzeniem przez część aluminium. Co jeszcze zostało zmienione, to tutaj sposób mocowania uchwytu, sposób połączenia uchwytu z listwą. Są to takie dwie plastikowe szyny. Nie jest to tam tak jak wcześniej, takie małe tutaj były wkładki aluminiowe. Teraz są to szyny plastikowe, które są dużo bardziej trwałe. Jest moim zdaniem to dużo lepiej wykonane. Będzie ten Wagtail na pewno bardziej żywotny. Poza tym zostały dodane takie tutaj dwa padziki małe na końcach. Są one dość zastanawiające, po co to może służyć w sumie. Także aż sam musiałem sobie przeczytać, co to daje. No i tutaj producent twierdzi, że one zapewniają lepszy poślizg na tych rogach. Pochłaniają one gdzieś tam część kropli wody, przez co z tego Wagtaila trochę mniej kapie. Z tym pierwszym stwierdzeniem to się tak nie do końca zgodzę, ponieważ przy tym jak przytykamy tego Wagtaila do szyby, to żeby te pady dotykały tej szyby, to musimy naprawdę pod małym kątem go trzymać. Musi być tutaj ręka bardzo blisko szyby. Jeżeli odchylimy go bardziej, to te pady już nie dotykają szyby, ale z tym, że pochłaniają wodę i mniej kapie po prostu przy przenoszeniu tego Wagtaila, to się jak najbardziej zgodzę. Faktycznie jest to fajna funkcja, że coś takiego jest. Uchwyt nam się w żaden sposób nie zmienił, pad też się nam nie zmienił, jest taki gruby, taki jak ostatnio, fajnie przeszyty przez środek, przez co on nam gdzieś tam się nie robi się z niego taki worek. To jest super, ale tu się nam nic nie zmieniło. No i co się jeszcze zmieniło, to guma wcześniej była taka niebieska, na wzór trochę tych kolorowych gum o tym składzie. Teraz jest czarna guma, tak jak była kiedyś i moim zdaniem to jest super zmiana, bo ta guma była faktycznie średnia. Teraz jest nowa guma czarna i ona bardzo dobrze działa. I zapewnia bardzo dobry poślizg. No dobra, no to może sprawdźmy teraz w praktyce, jak to wygląda. Mam tu już jeden używany Wagtail. No i naprawdę efekt jest super, nie? I teraz faktycznie tutaj ta woda jest trochę zatrzymywana przy przelewaniu się przez te gąbeczki. Poza tym jeszcze ta blokada została poprawiona, także jeżeli nałożymy tutaj Wagtaila, to on nam nie spada. Wcześniej było tak, że jak im wyszło, tak im wyszło. Czasem trochę spadała, czasem nie spadała. No teraz jest to mniej więcej równomiernie we wszystkich urządzeniach zrobione. Ja osobiście nie jestem jakimś fanem tej blokady, nie potrzebuję jej, trochę mnie nawet wkurza, jeżeli mi chce tego Wagtaila zrzucić z powrotem, tą głowicę, a ona mi nie chce zejść, muszę do tego użyć więcej siły. Zawsze jest na to rozwiązanie, możecie tą tutaj kropkę, to zgrubienie trochę spiłować i wtedy on będzie się trochę mniej blokował na tym i będzie trochę luźniej spadał. Mam nadzieję, że pomogłem Wam ze zapoznaniem się z tymi różnicami i będziecie mogli łatwiej podjąć decyzję o tym, czy chcecie kupić, czy nie. Tyle na dzisiaj, cześć!